Cześć, merhaba, dzień dobry, witajcie wszyscy, tutaj Agata z Turturblog Polka w Turcji. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o czystości i o higienie w Turcji. Skąd ten temat? Pewnie się niektórzy domyślają, jest to temat, wokół którego obrosła cała masa rozmaitych stereotypów. Myślę, że warto niektóre z nich wyjaśnić, ale najpierw, ponieważ się spotykam z Wami, no to wszystkie środki bezpieczeństwa muszą zostać zachowane. Ok. To jest kolonia, woda kolońska, w Turcji używana nagminnie, ale o tym za chwilę. Przejdę po kolei przez wszystkie jakby takie aspekty, które udało mi się zebrać, pomyśleć. Oczywiście nie będę wchodziła bardzo w szczegóły, bo musiałby ten film trwać, nie wiem, 1,5 godziny, jakiś to miałby być wykład. To jest tylko takie zasygnalizowanie pewnych rzeczy na podstawie mojego doświadczenia 15 lat życia w Turcji między Turkami. Pierwsza sprawa to toaleta. Jak niektórzy pewnie wiedzą, w Turcji używana jest toaleta alla turka. Tak się nazywa alla turka, czyli tak trochę z francuskiego, czyli toaleta turecka, w przeciwieństwie do toalety alla franca, czyli toalety franca albo franga, jak niektórzy mówią, czyli toalety francuskiej. Francuska to jest ta z klozetem, taka znana nam, gdzie po prostu się siedzi, a alla turka, toaleta kucana, ja to nazywam też pieszczotliwie toaletą na małysza. W skrócie nazwijmy to dziurą w ziemi, ale takie nazwanie tego tematu byłoby nieadekwatne, myślę, że takie trochę krzywdzące, bo do dziury w ziemi trochę temu miejscu brakuje. Wiele ludzi ma taką toaletę u siebie w domu. Na przykład u nas w naszym mieszkaniu mamy normalną łazienkę, gdzie jest toaleta francuska, alla franca. I mamy osobną, małą taką osobną toaletę w osobnym po prostu pomieszczeniu, gdzie jest właśnie toaleta turecka. My jej w ogóle nie używamy tego pomieszczenia jako schowek na jakieś tam szczotki, miotły i tego typu szmatki. Wiele osób używa tej toalety na przykład jako toaleta dla gości, albo sami po prostu są do niej przyzwyczajeni i ona jest często używana. Są takie mieszkania, im dalej na wschód Turcji, tym częściej, gdzie tylko taka toaleta występuje i po prostu nie masz wyboru. Im bliżej wybrzeża tureckiego, albo zachód, albo południe, tym więcej jest toalet tureckich. Tym więcej jest toalet francuskich, tych klasycznych, klozetów. Natomiast im bliżej wschodu, bliżej, nie wiem, Syrii, Iranu, Iraku i generalnie wschodniej części Turcji, albo im bliżej tej Anatolii, centralnej Anatolii, czyli środka kraju, tym więcej jest toalet kucanych, czyli tureckich. Zresztą widać to bardzo fajnie, jeżeli się podróżuje właśnie po Turcji autokarem jakimś międzymiastowym. Autobus średnio co 2 godziny, takie są tutaj zasady, zwyczaje. Autobus średnio co 2 godziny zatrzymuje się na postój na toaletę, dlatego że w autobusach, w autokarach nie ma toalet. O tym za chwilę, do tego za chwilę przejdę. To generalnie te toalety na postojach są bardzo w dobrym stanie i są zazwyczaj czyste, bardzo higieniczne, porządne. Zazwyczaj się tam płaci jakąś drobną opłatę, czasami są bezpłatne, ale zazwyczaj jest to drobna opłata i dlatego być może no zawsze tam siedzi jakaś babcia klozetowa albo jakiś chłopiec klozetowy i faktycznie pilnuje tego porządku. I w takich widać tą taką jakby proporcję. Jeżeli jesteś gdzieś w rejonie typu Antalya, w ogóle jakimś takim mocno zeuropeizowanym, to załóżmy na 10 toalet, które tam są, 10 kabin, przysługuje powiedzmy, jest 8 z klozetami i 2 albo 1 tylko tureckie. Natomiast im dalej na wschód, tym ta proporcja się zmniejsza i w końcu gdzieś tam daleko zupełnie na granicy, wiecie, wschodniej, docierasz do miejsca, gdzie są wszystkie toalety tureckie i tylko 1 jest europejska. I jeżeli chodzi jeszcze o te toalety w autokarach, bo ja, ponieważ pracuję w turystyce, prowadzimy z mężem nasze biuro podróży tutaj na południu Turcji, to często się spotykamy z takimi pytaniami od turystów, czy na drugą trasę jak się jedzie, to czy w autokarze będzie toaleta. Nie. I nigdy nie będzie. W tureckich autokarach, które są produkowane w Turcji, a większość jest taka, bo tutaj Turcja jest też takim, można powiedzieć, trochę potentatem, jeżeli chodzi o produkcję autokarów, minibusów i tego typu pojazdów, to nie ma toalet. Ale dlaczego nie ma? Właśnie dlatego to wynika z tureckiego podejścia do higieny. Dla nich jest to obrzydliwe, żeby jeździć przez ileś tam godzin z toaletą i z tym ewentualnym smrodkiem. Dlatego stworzono całą infrastrukturę tych postojów, gdzie raz, że można się napić, najeść, zjeść coś ciepłego, w ogóle odpocząć i tak dalej. Odpocząć też od prowadzenia, jeżeli chodzi o kierowców, to jest też dla nich to odpoczynek. A jednocześnie też skorzystać z toalety. I dlatego nigdy toalet w autokarach tutaj nie ma i zawsze korzysta się z tego, co jest na jakimś tam przydrożnym postoju. Korzystanie z toalety alla turka wygląda tak, że po prostu wchodzisz do toalety, kucasz,
załatwiasz swoją potrzebę, a następnie koło toalety masz taki kranik z rurką. I z tej rurki płynie czysta woda, którą to wodą się podmywasz. Następnie bierzesz papier, jeżeli tam jest papier toaletowy, osuszasz się tym papierem toaletowym, papier toaletowy wyrzucasz do kosza na śmieci i masz sprawę załatwioną. Niektóre osoby błędnie uważają, że papier toaletowy w takiej toalecie służy do czyszczenia się po potrzebie, szczególnie po tej większej. Nie, papier toaletowy w Turcji, w tych krajach, można powiedzieć z tego kręgu tutaj kulturowego, jest tylko i wyłącznie do osuszania się. I dlatego właśnie w obecnej, można powiedzieć, sytuacji międzynarodowej, w obecnym kryzysie, gdzie właśnie kryzys przejawiał się między innymi tym, że ludzie atakowali sklepy i wykupowali papier toaletowy w rozmaitych krajach europejskich. W Turcji taka sytuacja w ogóle nie miała miejsca. Turcy w ogóle się nie przejęli jak gdyby tym, że w ogóle papier toaletowy w ogóle nie jest tutaj priorytetem. Priorytetem jest woda kolońska, o tym za chwilę. W każdym razie faktycznie Turkom papier toaletowy nie jest do niczego potrzebny, nie jest niezbędny do życia, dlatego że, tak jak mówię, on służy tylko i wyłącznie do osuszania się, a nie do wycierania się. No ale dobra, jeżeli korzystasz nie z toalety kucanej, tylko z tej toalety normalnej, z klozetem, to w takim razie jak tutaj załatwiasz tą kwestię podmywania się? Z takiego klozetu wychodzi taka jakby mała rurka, która właśnie służy z której wylewa się woda, jeżeli tą wodę odkręcimy. Też mamy kranik po jednej stronie klozetu i tym kranikiem po prostu odkręcamy sobie wodę jak potrzebujemy, podmywamy się, a następnie papierem toaletowym się osuszamy. I w związku z tym jest to tak dla Turków tak jakby oczywiste i są tak do tego przyzwyczajeni, że jak na przykład osoby, które nigdy nie podróżowały po krajach europejskich, pierwszy raz trafiają do jakiegoś kraju europejskiego i mają do czynienia z toaletą, taką właśnie klasyczną, można powiedzieć taką jak w Polsce na przykład, no to są w szoku, że nie ma kranika i że nie ma się jak podmyć. I powiem szczerze, że na przykład mój mąż, jak pierwszy raz, wiele lat temu, jak pierwszy raz przyjechał do Polski, to miał straszny problem, bo to był taki psychologiczna taka blokada, że on po prostu nie wiedział jak z tej toalety skorzystać, cały czas się czuł po prostu brudny. Ja oczywiście nie korzystam z toalety, nie korzystam z toalety kucanej tureckiej, dlatego że dla mnie nie jest to zbyt wygodne i jednak lata przyzwyczajenia robią swoje, prawda? Wygodniej mi jest na tej normalnej toalecie. Poza tym jeszcze dochodzi kwestia tego, że trzeba umieć utrzymać równowagę na takim kucu, a już nie daj Boże jesteś, nie wiem, kontuzjowana w kolano albo jesteś jakoś niesprawny ruchowo, to faktycznie jest to cięższa sprawa. Poza tym jest kwestia unikania zamoczenia odzieży. Trzeba umiejętnie tą odzież tam, że tak powiem, wiecie o co chodzi, wymaga to sprawności po prostu. Taką ciekawostkę powiem, że jak się wchodzi do tej toalety tureckiej, to przed wejściem, jeżeli jesteśmy u kogoś w domu, to najczęściej są takie gumowe klapki, które zakłada ta osoba, która wchodzi do toalety, więc nie wchodzi tam w skarpetkach, ani nie chodzi tam w własnym obuwiu, czy własnych na przykład papciach materiałowych, które można by było pomoczyć, tylko wchodzi się właśnie w takich ogólnego użytku gumowych klapkach. Kolejna sprawa, jakby kolejny aspekt dotyczący dbania o higienę i czystości w Turcji, to tak zwany abdest. Abdest, czyli ablucja. To wynika jakby wprost oczywiście z religii, bo jest to nakaz religii islamu, aby obmywać się w określonych sytuacjach i bez tego abdestu, bez dokonania tej ablucji, człowiek jest traktowany jak gdyby jako nieczysty i w związku z tym wielu rzeczy nie może robić. Na przykład nie może się modlić. Abdest dzielimy na mały i na duży. Mały abdest to jest taki, który dokonuje się 5 razy dziennie, kiedy muzułmanie się modlą. Oczywiście, jeżeli ktoś jest muzułmaninem takim niepraktykującym, a w Turcji jest takich bardzo dużo, którzy gdzieś tam chodzą do meczetu od święta i nic wcale nie modlą się 5 razy dziennie, szczególnie to młode czy średnie pokolenie, to takie coś to jest tylko właściwie stara zasada, którą nie każdy przestrzega. Natomiast mówię o takim jakby świecie idealnym, zakładamy, że ktoś jest wierzącym muzułmaninem, to 5 razy dziennie dokonuje abdestu. Jak wygląda taki abdest? Będę się posiłkowała tutaj z małym ściągą, żeby o niczym nie zapomnieć, bo już dawne czasy minęły, kiedy ja sama prowadziłam wycieczki i oprowadzałam turystów po meczetach i po prostu może mi coś umknąć. Najpierw umyć dłonie mydłem, czynność powtórzyć 3 razy, następnie umyć zęby, nawet palcem. Chodzi o to, żeby tak po prostu wyczyścić sobie te zęby i 3 razy wypłukać usta wodą. Następnie wyczyścić nos, znaczy wydmuchać nos i 3 razy obmyć go wodą. Nabrać, to jest
dokładnie po prostu nabiera się wodę do nosa i wydmuchuje, więc jest to dosyć porządne czyszczenie nosa. Następnie 3 razy umyć lub tylko opłukać twarz, tak się obmywa twarz, znaczy jakoś tak w ten sposób. Ręce od paznokci do łokci myje się 3 razy, czyli w ten sposób. Następnie mokrymi dłońmi przygładzić włosy. Później wziąć trochę wody i wyczyścić uszy palcem wewnątrz i małżowinę całą i tutaj ucho z zewnątrz. To wszystko też 3 razy. Następnie wziąć trochę wody i przetrzeć szyję z tyłu i z przodu. I teraz przechodzimy z kolei do nóg. Trzeba zdjąć skarpetki, zdjąć buty. Stopy od palców i pomiędzy palcami. Od górnej do dolnej części stopy, aż po kostki 3 razy wykonujemy. Jeżeli jesteśmy przeziębieni, jeżeli jest zima, jest zimno, to wystarczy przejechać po skarpetce, wykonać taki gest po prostu ablucyjny tylko ręką, ale to co jest istotne, skarpetka musi być świeża i czysta, nie może to być brudna, jakaś tam już znoszona, czyli na przykład przy tej okazji zmieniamy sobie skarpetkę. Na koniec mówi się dzięki Bogu, czyli alhamdulillah i wyciera się ręcznikiem. I w ten sposób dopiero jesteśmy gotowi, by stanąć przed Bogiem, czyli żeby odbyć modlitwę. Więc wyobraźcie sobie, jeżeli taką ablucję się wykonuje 5 razy dziennie, to jak wygląda czystość takiego człowieka. A teraz, jak się taką czystość traci? W sensie, jeżeli na przykład jesteśmy świeżo po ablucji, nawet nie chodzi o to, żeby była potrzeba modlenia się, ale kiedy taką czystość generalnie tracimy? Załatwianie potrzeby fizjologicznej, wypuszczanie wiatrów, jakieś urazy, krwawienia, jakieś takie tego typu kontuzje, kontakt skóry lub włosów z czymś brudnym, z jakąś cieczą brudną. Kontakt ze zwierzętami, szczególnie z psem, no bo psy są uznawane w islamie jako nieczyste, więc też należy się wtedy obmyć. I to istotny stosunek seksualny, ale po nim należy wykonać nie małą ablucję, taką, o której mówiłam, tylko dużą ablucję. A dużą ablucją jest w skrócie po prostu prysznic. Wykonuje się również takie rytualne gesty, ale trzeba obmyć całe ciało bardzo dokładnie. Ale także, co istotne, na przykład małe i duże kłamstwa, kradzież, wszelkiego rodzaju tego typu czynności też wymagają ablucji. No oczywiście, jeżeli ktoś jest złodziejem, to podejrzewam, że ostatnie, czym by się przejmował, to to, że się nie obmyje, no ale powiedzmy też, zakładamy, mówimy tutaj o pewnych zasadach religijnych. No i na koniec oczywiście sen, czyli dlatego też niektórzy Turcy nie biorą kąpieli, nie myją się przed pójściem spać, tylko po obudzeniu rano. Wtedy dokonują całkowitej ablucji, czyli po prostu całkowitego prysznica i wręcz jeżeli na przykład w nocy wieczorem nastąpił stosunek seksualny, to z kolei wielu Turków, to znaczy podejrzewam, że wielu muzułmanów, ale no oczywiście ja mówię o Turcji, to wręcz wśród facetów istnieje coś takiego, taki jakby przesąd, że jeżeli się nie ma możliwości i nie odbędzie się tego prysznica i tej ablucji, nawet mówię o osobach niepraktykujących jakoś szczególnie, to jeżeli się nie umyjesz po stosunku seksualnym całkowicie, to po prostu cały dzień masz pod górkę i generalnie no będzie to fatalny po prostu dzień. Tutaj mała informacja dla kobiet. Jeżeli kobiety noszą lakier do paznokci, to wtedy modlitwa wymaga zmycia lakieru do paznokci, dlatego że ponoć woda nie przechodzi przez paznokcie, więc te paznokcie są nieumyte i w związku z tym nie jest się do końca czystym. No oczywiście Turczynki się średnio tym przejmują, powiem tak, chyba że jest ktoś naprawdę bardzo religijnym, ale też religijne Turczynki, które lubią mieć paznokcie pomalowane, korzystają z lakierów do paznokci przepuszczających powietrze i jest polska firma Inglot, zdaje się, która produkuje właśnie znane na całym świecie lakiery do paznokci, z których właśnie korzystają Arabki, generalnie muzułmanki, religijne kobiety, które chciałyby jednocześnie mieć paznokcie pomalowane, a też często się modlą. Jak już jesteśmy przy myciu, to muszę wspomnieć, że najpopularniejszym produktem kosmetycznym jest w Turcji mydło. Sama używam do mycia tureckiego mydła zamiast żeli pod prysznic i innych wynalazków i nauczyłam się tego od Turków, chociaż to niby takie oczywiste. Mydło w Turcji produkuje się od czasów osmańskich, czyli od jakichś 600 lat, a tradycja została zaadaptowana od Arabów. Uwielbiam mydła laurowe, oliwkowe, lawendowe, różane i wiele innych. Mydła produkowane są często ręcznie i są bardzo tanie, dosłownie kilka lir za sztukę. W obecnej sytuacji jeszcze bardziej niż kiedyś eksportuje się je na cały świat. Kolejna sprawa to wizyty w łaźni. Na pewno wielu z Was się spotkało z terminem łaźnia turecka. Turcy osmańscy w czasach Imperium Osmańskiego zaadoptowali po prostu rzymskie łaźnie na swój użytek. Więc w skrócie, no po arabsku hammam to znaczy po prostu łazienka. Mamy prostą odpowiedź, skąd się to słowo hammam wzięło.
Łaźnie generalnie to były w ogóle nie tylko takim miejscem traktowanym jako taka, nie wiem, właśnie miejsce obmycia się, załatwienia tego typu spraw i do domu, tylko raczej centrum społeczne, centrum spotkań. Tam faceci się umawiali, bo osobno faceci i kobiety mają swoje pomieszczenia, więc osobno spotykali się na jakieś rozmowy nawet biznesowe, na jakieś pogaduszki, na dyskusje, natomiast kobiety też udawały się do łaźni sobie razem w gronie przyjaciółek, nie wiem, sióstr, rodzinnie i tak dalej. Spędzały tam czas, dokonując jednocześnie zabiegów upiększających, czyli nie wiem, jakaś tam henna, depilacja, maseczki i tak dalej. Wyjścia do łaźni w dawnych czasach były dlatego ważne, że no wiadomo, no mało kto wtedy w domu miał łazienkę, prawda? Więc ponieważ dzień święty dla muzułmanów to jest piątek, to w czwartki zazwyczaj łaźnie się zapełniały ludźmi, bo wtedy właśnie przed tym piątkiem, tak jak u nas, nie wiem, przed niedzielą, ludzie się szykowali na dzień święty i wtedy, jeżeli no, nie było innej możliwości, no to raz w tygodniu była właśnie ta kąpiel. Była kąpiel, było czyszczenie, golenie, wiecie, mycie włosów i tego typu historie. Zresztą jeszcze wspomnę tylko, że w tamtych czasach, czyli powiedzmy to był, nie wiem, XVI wiek czy później, Europejczycy, którzy podróżowali na przykład do Stambułu, czy generalnie do Turcji, na tereny Imperium Osmańskiego, to byli zachwyceni tym zwyczajem, bo w tamtych czasach w Europie, no to wiadomo, no niestety panował brud, syf i wszawica. Ja w ogóle w opisie zalinkuję Wam mój wpis na blogu, na moim blogu turtur.pl, gdzie właśnie dosyć szczegółowo opisuję zwyczaje w łaźniach i to, jak się w dzisiejszych łaźniach na przykład należy zachować, gdyby ktoś chciał się tam udać, więc myślę, że nie będę wchodzić w szczegóły, po prostu kto jest zainteresowany, to sobie przeczyta. Zapraszam w opisie. Jeszcze jedna kwestia związana z łaźniami tureckimi, ale nie tylko, bo także z łazienkami, z pewnymi zwyczajami właśnie higienicznymi, to jest brak stojącej wody w łaźniach. Z czego to wynika? Tam po prostu nie znajdziecie takich baseników, czyli raczej woda jest cały czas płynąca. Ona cały czas się przemieszcza, są takie kanaliki, gdzie ona sobie płynie i cały czas szumi, że tak powiem. Po pierwsze, no to, że szumi, to powoduje, że nie słychać rozmów, jest taka większa intymność, bo jeżeli nawet się z kimś tam spotkasz na rozmowy, no to nie będzie przez ten szum nic słychać, to jest dodatkowa, ciekawa opcja. Natomiast to, co jest ważniejsze, to to, że muzułmanie wierzyli w dżiny, w takie duchy dżiny, które lęgły się właśnie w stojącej wodzie. Myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że to były po prostu bakterie, szczególnie w ciepłym, gorącym, wilgotnym klimacie. Myślę, że coś takiego ma sens i faktycznie do dzisiaj w wielu tureckich domach nie znajdziecie wanien, ale za to prysznice są mega popularne i są jak gdyby na pierwszym miejscu. Także nawet u mnie w domu ja nie mam wanny, nad czym czasami ubolewam, bo w sumie miło wspominam kąpiele w pianie, ale wszędzie są po prostu prysznice. Kolejna sprawa to depilacja, bo wspomniałam w przypadku zabiegów w łaźni, że tam na przykład robiono sobie depilację. Muzułmanie i w związku z tym Turcy, bo jak gdyby jedno wypływa z drugiego, mają nawyk usuwania włosów z całego ciała i dotyczy to że zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kobiety golą albo depilują się na zero, tak to powiem, wszędzie. Zresztą mężczyźni też. Mężczyźni golą się pod pachami, golą się w miejscach intymnych, niektórzy chodzą na depilację, kobiety robią to albo woskiem, przy czym ta tradycja pasty cukrowej, która jest znana w krajach arabskich, raczej tutaj w Turcji nie występuje, jest mniej popularna, raczej używa się typowego wosku, no albo się po prostu ludzie golą. Usuwają jakieś wszelkie meszki z twarzy, nie wiem, wycinają sobie tutaj, wiecie, robią tego typu wszystkie zabiegi, po to, żeby właśnie nie zostawały żadne zbędne włosy na ciele. W ogóle nagrałam osobny filmik o mojej wizycie u tureckiego fryzjera i trochę o tym wtedy mówiłam, ale też osobny filmik o tym, jak Turczynki dbają o swoją urodę, więc obydwa te filmiki gdzieś tutaj zobaczycie, można do nich przejść. Poza depilacją to, co się robi, to na przykład reguluje się brwi, to robią i zarówno kobiety, jak i mężczyźni, czyli przycina się brwi, nitkuje się, czyli taką nitką skrzyżowaną, to trzeba umieć, więc to robi się zazwyczaj u kogoś, w sensie u kosmetyczki, u fryzjera, fryzjer turecki mężczyzna, który obsługuje mężczyzn, też na przykład to potrafi robić, czyli taką nitką się powoduje, że tutaj wszystkie włoski zbędne się usuwa. Ja sama nitkuję brwi od wielu lat i bardzo sobie chwalę, nie boli to prawie wcale, trwa jakieś parę minut, kosztuje parę dosłownie złotych, więc naprawdę jest to dobra sprawa. Na przykład też Turczynki
są obdarzone dosyć takim gęstym włosem i też mają na tym punkcie taką obsesję, bo nie chcą, żeby te włosy gdzieś tam były widoczne, więc wszelkiego rodzaju tutaj meszki, których normalnie nawet byśmy prawdopodobnie nie zobaczyli, ale one się źle z tym czują, no to sobie wszędzie tutaj to albo depilują właśnie woskiem, albo tą nitką, albo jeszcze jakieś tam inne sposoby uruchamiają, żeby być totalnie gładkie. Jeśli miałabym szukać jakiegoś takiego usprawiedliwienia dla takiego zwyczaju, to myślę, że znowu bym się skierowała w stronę klimatu. Wilgotno, gorąco, duża część w roku jest ciepło, no a włosy, które jednak przyjmują tą wilgoć, no to po prostu pachną, szczególnie takie włosy, nie wiem, pod pachami i tak dalej. Więc myślę, że to pozwala zachować taki naturalny zapach, że nie trzeba jakby tutaj, że jakby z tego powodu takie zwyczaje się tutaj rozpowszechniły i są do dzisiaj bardzo kultywowane. Kolejna sprawa to dbałość o zęby. I uwaga, jak to tutaj wygląda. W tej chwili troszeczkę wraca moda na tak zwany miswak. Miswak to jest taka szczoteczka z gałązki drzewa arakowego, która na końcu jest rozszczepiona. To rozszczepienie się uzyskuje, no to jak się kupuje na przykład taką gałązkę, to ona jest taka normalna, zwykła, prosta. I teraz należy ją włożyć do gorącej wody lub do wody różanej i ona się wtedy rozszczepia, tak się trochę rozdziabuje ją i ona się wtedy rozszczepia i przypomina naszą szczoteczkę. I wtedy tą szczoteczką się myje zęby i to jest od czasów tam w ogóle proroka Mahometa i tak dalej jest uznawane, że to jest najlepszy sposób na wyczyszczenie zębów. I faktycznie to drzewo arakowe czy ta gałązka ma takie właściwości przeciwzapalne, więc naprawdę ma to jakieś tam pozytywne skutki. Ja kiedyś zamówiłam i próbowałam to używać tak z czystej ciekawości badawczej, ale jakoś mi to nie podeszło. Może powinnam spróbować drugi raz, bo właśnie na tej fali teraz bycia eko to zaczynają wracać tego typu rzeczy. Właśnie też można gdzieś tam w Turcji w sklepach online na przykład jakieś zamówić, albo nawet u zwykłego baharatczy, czyli takiego sklepu, gdzie Pan sprzedaje przyprawy, jakieś naturalne mydła, wiecie, jakieś różne takie kosmetyki, mazie, maseczki i tego typu sprawy. Przechodzimy teraz do kolonii, o której wspominałam na początku, wody kolońskiej. Tutaj jest akurat taka 80%, którą kupiłam w drogerii tutaj u siebie w Alanii. Z okazji naszej epidemii, to taka woda kolońska w tej chwili, tak jak mówiłam, jest jednym z artykułów pierwszej potrzeby, dużo dalej niż papier toaletowy. Woda kolońska to jest element tureckiej kultury. Ona jest używana przy wielu okazjach jako właśnie taki sposób na odświeżenie się i oczyszczenie się. Woda taka zazwyczaj zawiera 60 albo 80% alkoholu i ma różne rozmaite smaki, Boże. Ma rozmaite zapachy. I te zapachy brzmi jakbym ja już ją piła, ale nie, jeszcze nie. I te zapachy są bardzo fantazyjne, to może być jakaś tam limonka, może być mandarynka, mogą być takie klasyczna, to jest cytrynowa. Ja mam tutaj na przykład grapefruit i pomarańcza z Sycylii, sycylijska pomarańcza, więc naprawdę fajne są, naprawdę fantazyjnie pachną. I teraz w jakich okolicznościach się ich używa? Mówię szybko, bo widzę, że zapada zmrok i jakość obrazu dramatycznie spada. Używa się w sytuacjach następujących. Jeżeli przychodzi na przykład gość do domu, przychodzi on z zewnątrz, prawda, nie wiadomo co ze sobą przynosi, to właśnie częstuje się go wodą kolońską, żeby się tą wodą obmył. Tak samo jeżeli ruszasz autobusem w podróż, autobusem gdzieś tam międzymiastowym w długą podróż, to też po przyjściu z zewnątrz, jak gdyby wchodzisz do autobusu, siadasz na spokojnie i wtedy na przykład tutaj jest taki zwyczaj, że rozdaje się bezpłatną wodę, w autobusie stewardzi rozdają jakieś tam bezpłatne przekąski, babeczki, tego typu rzeczy, kawę, herbatę, to przed tym trzeba obmyć się wodą kolońską. Tak samo przed jakby przyjazdem do miejsca docelowego, jak już zbliżasz się do miejsca docelowego, to też stewardzi przynoszą wodę kolońską, żeby się odświeżyć z kolei po trudach podróży, żeby poczuć takie odświeżenie. Wodę kolońską też się używa właśnie do takiego otrzeźwienia, jeżeli ktoś się na przykład źle poczuje, zasłabnie, czy jest mu za gorąco, coś w tym stylu. Po posiłku w restauracji, jak zapłacisz już, poprosisz o rachunek, zapłacisz, to później przynoszona jest woda kolońska i czasami takie cukierki jako w ramach po prostu, żeby słodkość była po posiłku. Wodę kolońską dostaniesz dlaczego? No ja to sobie wykoncypowałam tak, że chodzi o kontakt z pieniędzmi, które są brudne. Więc po kontakcie z pieniędzmi znowu dostajesz wodę kolońską, żeby te ręce sobie przemyć. W obecnych czasach woda kolońska wraca do łaski. Osoby, które niespecjalnie z niej korzystały, nawet ja, która tyle lat przecież mieszkam w Turcji i niby z niej korzystałam, ale jednak nie było to takim moim nawykiem, to w tej chwili wszędzie ze sobą tą wodę kolońską noszę i wiele razy dziennie jej używam.
No i dochodzimy jeszcze prawie do końca, czyli do butów wystawianych przed domem. O tym mówiłam w jednym z poprzednich filmów, też go tutaj zalinkuję. Buty zostawia się przed domem, to jest też taka tradycja muzułmańska. Oddziela się jednocześnie to, co jest publiczne, od tego, co prywatne, czyli wnętrze domu, czyste, wyczyszczone dywany, porządek, brak jakiegoś tam kurzu z zewnątrz, brak jakiegoś błota i korytarz na zewnątrz, który symbolizuje jeszcze tą przestrzeń publiczną. Więc buty się zostawia na zewnątrz, wchodzi się do domu w papciach, wchodzi się do domu w skarpetkach i tutaj mamy dwie opcje, albo w tych skarpetkach zostajemy, albo zabieramy sobie, zakładamy sobie papucie, albo właściciel domu, jeżeli jesteśmy w gościach, to te papucie jakieś tam zawsze ma dla gości specjalne, które nam wciska, żebyśmy koniecznie założyli. Nie ma tutaj zwyczaju bycia w domu w butach, tak jak na przykład w Polsce, gdzie gościa jakby nie chcąc urazić, czy goście tam wystrzeli dla nas, znaczy odstrzeli się dla nas, założy buty na obcasie, no i te buty po prostu, żeby było widać, bo do sukienki pasują, to wchodzi w nich do środka. Tutaj czegoś takiego nie ma, te buty się zdejmuje i raczej nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby w Turcji po domu chodzić w butach. Tak jest na serialach, bo widziałam na teleserialach tureckich, tak jest, ale to nie jest prawda, chyba że chodzi o jakieś rezydencje jakichś milionerów, które są w tych serialach pokazywane, ale to w ogóle jest zupełnie inny temat, bo to nie ma związku z takim normalnym życiem codziennych ludzi. No dobra, ale żeby nie było tak różowo, to na koniec musi być łyżka dziegciu i muszę powiedzieć o takich rzeczach, które nie są specjalnie fajne i nie są specjalnie dobre. Po pierwsze to przywiązanie do chemikaliów, przywiązanie do domestosa. Domestos w Turcji nazywa się çamaşır suyu, czyli woda do prania, więc tak brzmi niegroźnie. Przy czym my ją kojarzymy jako po prostu domestos, to jest do mycia toalet, prawda? Najmocniejsza rzecz, jaka może być. Natomiast tutaj domestos się używa do wielu dziwnych sytuacjach. Na przykład do zmywarki się dorzuca, żeby błyszczały naczynia. Podejrzewam, że on ma inny skład trochę. No tak sobie teraz zaczęłam myśleć, no bo to aż strach potem pić na przykład coś z takiej szklanki. No ale niestety jest tutaj, z takim czymś się niestety spotykam. Do prania się dorzuca, żeby było bielsze. Myje się tym podłogi. Generalnie po prostu w wielu sytuacjach życia codziennego ten domestos się używa. No jest to coś trochę przerażającego, bo wiadomo jaki to jest syf, raczej. I na przykład jest to tak po prostu jakoś tak wbite w głowy niektórych osób, że bardzo trudno coś takiego wykorzenić, więc to na pewno nie jest dobry zwyczaj. To jest taka dbałość o czystość do przesady, że musi być coś czyste tak, że aż zgrzyta. No a jak wiemy, to wcale nie jest dobre dla zdrowia. Ponadto wylewanie na siebie perfum. Tak Turcy chcą właśnie być czyści, tak chcą być pachnący, że zamiast odrobiny perfum użyć, to po prostu leją na siebie pół butelki i oczywiście mówię, to nie dotyczy wszystkich, to są specjalne przypadki, ale jakoś zetknęłam się z tym, że jest to trochę takie, że zbyt często się z tym stykam, żeby tego nie wymienić tutaj. Robienie długich pryszniców, po prostu pół godziny pod prysznicem, woda się leje, a po prostu ten Turek siedzi, Turek albo Turczynka, bo u kobiet też się z tym spotkałam, po prostu siedzi pod tym prysznicem, siedzi, bardzo to długo trwa i w związku z tym powoduje, że cała kabina już zaczyna przeciekać, bo to jest inny temat, że tutaj trochę te uszczelnianie kabin trochę kuleje, w związku z tym podłoga w łazience jest zalewana i dlatego też w niektórych łazienkach nie ma, czy nie dlatego, tylko trochę z tym to jest związane, że w niektórych łazienkach, w ogóle pierwsze łazienki, w których ja tutaj miałam do czynienia przebywać, odkąd mieszkam w Turcji, to właśnie były takie, że nie miały w ogóle kabiny. Czyli to była łazienka, pusta przestrzeń, gdzie był kibelek i gdzie była tylko taki spadek, żeby woda mogła spływać do odpływu i to wszystko. I nie było żadnej kabiny, więc po prostu, żeby brać prysznic, to się przy okazji myło się całą łazienkę, więc w sumie całkiem niezła opcja, tak mi się wydaje, dosyć praktyczna. I jeszcze te prysznice gorące, czyli naprawdę gorąca woda, też niekoniecznie jest to zdrowe, a Turcy mają takie może to wynika, nie wiem, z jakiegoś takiego hammamowego przyzwyczajenia, ciężko by powiedzieć, ale że ta woda, którą się myją, musi być gorąca. Kolejnym problemem jest to, że u niektórych higiena jest na super wysokim poziomie, natomiast na przykład kuleje zmiana odzieży i tą odzież się używa przez kilka dni, na przykład taką samą, przy czym wiadomo, że ona może już zacząć tam troszeczkę podśmiergiwać, a jednak pod odzieżą jesteśmy czyści, eleganccy i wydepilowani i wymyci i są takie przypadki i jakby tutaj też coś takiego muszę powiedzieć. Jest też problem u wielu Turków z zębami.
Ja powiedziałam o miswaku, natomiast nie powiedziałam o takiej zwykłej higienie zębów. Podejrzewam, że to po prostu zależy znaczy myślę, że to zależy od osoby i od nawyków, jakie te dane osoby wyniosły z domu. Na pewno jakaś taka nauka dbania o higienę zębów kulała jakiś czas temu. Pokolenie obecne, młode pokolenie, myślę, że już nie ma z tym problemu. Natomiast pokolenie takie wieku średniego czy starszych, jak zobaczycie, wielu Turków ma kiepskie zęby, mimo że nawet nie palą. To nie są koniecznie osoby, które palą przez całe życie, bo to wiadomo nie podlega dyskusji, że wtedy się ma fatalne zęby, ale takie osoby, które nie palą, też mają. Albo na przykład niepowyrównywane, bo na przykład nie nosili aparatów, nie chodzili do ortodonty, nie chodzili w ogóle do dentysty, bo nigdy ich nic nie bolało i mają genetycznie dobre zęby, ale są na przykład nierówne. I w związku z tym też wielu Turków wstawia sobie sztuczne zęby, jak już się dorobią, na przykład mają więcej kasy, są starsi i dla nich to wtedy zaczyna mieć znaczenie. Albo na przykład wybielają sobie zęby i generalnie usługi stomatologiczne w Turcji są na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie i podróżują tutaj ludzie z całego, można powiedzieć, nie będę przesadzać, że świata, żeby sobie zrobić zęby. Szczególnie właśnie stawić sobie jakieś protezy i tego typu, jakieś koronki, nie koronki, tego typu sprawy. Na koniec powiem tak. Jak będziecie w Turcji, to warto się przejść na jakiś taki zwykły bazarek. Zazwyczaj takie bazarki są raz w tygodniu w określonej dzielnicy miasta, więc niezależnie gdzie będziecie, na pewno traficie gdzieś na jakiś bazar, dzień bazarowy. I wystarczy tam zobaczyć takich ludzi, wieśniaków, którzy często sprzedają jakąś tam pietruszkę, wiecie, jakąś tam zieleninkę albo owocki na takich malutkich stoiskach, takich właśnie typowo, że to jest facet, który gdzieś tam ze swojego sadu, ze swojego ogrodu, facet czy babka, którzy sprzedają te rzeczy. I zobaczcie, jak oni są ubrani, jak oni wyglądają, jak oni się prezentują. Często są to osoby na przykład powyżej 70 roku życia, odprasowane, czyściutkie, pachnące, w takich staromodnych strojach, często w takich szarawarach, w marynarce, biała koszula, kaszkiecik, świeżo ogoleni, no po prostu muszka nie siada, naprawdę rewelacja. I to jest coś, co bardzo mi się podoba, jestem wielką fanką szczególnie tych takich starszych panów, wyglądają rewelacyjnie i to mi się wydaje, że oddaje i pokazuje, jakie jest podejście do czystości w Turcji w tym takim tradycyjnym pokoleniu. To chyba wszystko z mojej strony. Już jest za oknem ciemno, więc będzie mnie widać zaraz coraz gorzej, więc pora kończyć. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że film uznaliście za ciekawy, że czegoś się ciekawego z niego dowiedzieliście. Jeżeli tak, to bardzo będę wdzięczna za komentarze oczywiście. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie musicie to zrobić. No i przypominam o tym, że zawsze w opisie filmu daję jakieś dodatkowe linki i linki przekierowuję w miejsca, gdzie jeszcze możecie się więcej na ten temat dowiedzieć. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się zdrowo, pamiętajcie, myjcie rączki, jeżeli macie dostęp do tureckiej kolonii, to polecam. Dzięki wielkie, trzymajcie się, görüşürüz!